No i tak jak myśleliśmy, jak pokazaliśmy chleb na drożdżach, pojawiły się pytania, dlaczego na drożdżach? Nie wszyscy kupili drożdże, to nie wiem, kto by kupił te drożdże. No i dlaczego nie na zakwasie? No to dobrze, macie dzisiaj idealny sposób na chleb bezglutenowy na zakwasie, w różnych odmianach. Z chlebami na zakwasie trochę jest tak, że trzeba mieć do nich cierpliwość. Jesteśmy na miejscu i tak naprawdę warto ten czas wykorzystać, żeby sobie stworzyć swój idealny. Taki, który każdemu się uda. W chlebach, które my pokazujemy, są mąki gryczane, jest też mąka ryżowa, jest też mąka kukurydziana. Zakwas idealny można zrobić na każdej z tych mąk. Ale pamiętajmy, dajemy mąkę i dodajemy sok z kapusty kiszonej albo na przykład wodę z ogórków kiszonych. Wody oczywiście, nie za ciepłej, ale też nie za zimnej. Przygotowanej letniej wody. I teraz zakwas trzeba codziennie dokarmiać łyżeczką mąki gryczanej i podlewać odrobiną wody, aż powiedzmy 3-4 dnia zacznie nam fermentować, pojawią się bąbelki i octowy zapach. Jak już się zakwas zrobi, to możemy przystępować do dalszych czynności. To samo możemy zrobić z mąką ryżową albo kukurydzianą. A idealny zakwas, taki przerobiony, taki, który żyje i taki, którego używamy na co dzień w naszej pracowni kulinarnej. On już żyje długo, wygląda właśnie tak. Jest kilkuletni, dobrze przerobiony i tak jak zawsze namawiamy, żeby wlać cały zakwas do ciasta i później przed włożeniem do foremek i piekarnika odjąć odrobinę tej masy i jest to następnym zakwasem na kolejne chleby, to w tej chwili uważamy, że dużo lepiej jest mieć po prostu zakwas, który cały czas jest czysty, tylko z jednej mąki, na przykład tylko z gryczanej. Dlaczego? Dlatego, bo w tej chwili u nas w pracowni pojawiły się kolejne chleby. Przepis na ten chleb znajdziecie tutaj. I to jest przepis na chleb z razowej mąki gryczanej z dużą ilością ziaren. To nie jest mąka gryczana z kaszy gryczanej palonej. Ona jest ciemna Absolutnie. dlatego, że ma łuskę. Jest niepalona. Jest niepalona z normalnych ziaren gryki, bez pozbawiania łuski, po prostu się ją mieli. Ale te ziarenka nie nadają się do tego, żeby być zakwasem, więc w związku z tym robimy sobie podstawowy zakwas, odlewamy powiedzmy połowę, 1/4 tego zakwasu do masy ciasta chlebowego i ten zakwas dokarmiamy łyżeczką mąki gryczanej, odrobiną wody, mieszamy, zostawiamy na noc na zewnątrz i znowu wkładamy do lodówki, aż do kolejnego wypieku. I właśnie ten chleb jest odpowiednikiem chleba razowego na zakwasie żytniego. Myślę, że to Z ziarnami takimi. Myślę, że to tak mniej więcej smakuje. Robi on furorę w naszych bistro delikatesach i sklepie internetowym. Oczywiście przepis zdradziliśmy Wam już jakiś czas temu. Zwróćcie jeszcze uwagę, że znajduje się on pod folią, dlatego żeby zachować wilgotność, gdybyśmy zostawili go tylko w tym papierowym opakowaniu, dosyć szybko by wysechł. A tak zapakowany w folię, gdy trafi do lodówki, a nie zostanie na zewnątrz, ponieważ może wtedy zakwitnąć piękną pleśnią. Także gdy trafi do lodówki, może wytrzymać dużo dłużej niż sugeruje data na opakowaniu. Ten chleb jest bardzo charakterny w smaku i on tak samo jak wszystkie nasze chleby daje się świetnie mrozić. Zresztą przekonajcie się sami, jak to wygląda w naszej zamrażarce. I proszę bardzo, tylko odwijamy z folii. I od razu kromkę takiego chleba możemy wrzucić do tostera, na suchą patelnię lub do piekarnika, aby go odświeżyć. Wtedy staje się mięciutki i świeży. Jeżeli zamrozimy chleb niepokrojony, to musicie rozmrozić cały, a ja w tej chwili oddzielam 2 kromki. On jest cały czas zamrożony. Zawijam te 2 i wkładamy z Do powrotem. zamrażarki. Tak jak wcześniej wspomniałam, chleby zakwasowe możemy również robić na innych mąkach i znajdziecie tutaj również chleb zakwasowy na zakwasie kukurydzianym. To jest chleb kukurydziano-ryżowy i pamiętajcie, możecie wymieniać jak klocki. Którejś mąki nie możemy, bo jesteśmy uczuleni albo nie lubimy, wymieniamy na inną. Ale zasada jest taka, że zawsze musi być jakaś skrobia, bo inaczej ten chleb będzie ciężki. Chociaż są też miłośnicy chleba z fermentowanej kaszy gryczanej. Ja Ale jakoś to już nie za jest nim chleb tak. na zakwasie, to już nie jest chleb na drożdżach. To są także fermentowane ziarna. Nie ten odcinek.
Co On jest też jeszcze smaczny. ważne, żeby nadać chlebowi charakteru, ponieważ mąka bezglutenowa może być trochę jałowa dla niektórych, warto do takiego chleba dolać odrobinę Octu balsamicznego. Chociaż można dodać suszonych pomidorów. Tak, ale ja bym już akurat przy chlebach zakwasowych się przy tym nie upierała, dlatego, bo zakwas sam w sobie jest tak intensywny i mocno dokwaszony, Ale że ten chleb nie jest ten jałowy. chleb ma odrobinę octu balsamicznego. I to dodaje mu też trochę słodyczy. Zobaczcie sobie chleb zakwasowy kukurydziany i również spójrzcie na nasz chleb taki podstawowy ze zwykłej mąki gryczanej. To jest taki chleb codzienny na mące gryczanej, tej właśnie takiej jasnej i on fantastycznie zastępuje taki zwykły, codzienny chleb na zakwasie, taki typu żytni. Jeśli podoba Wam się taki instruktażowy odcinek z chlebami, możecie go polubić, zasubskrybować kanał, jeśli macie zaległości. I wtedy, jeśli naciśniecie ten dzwoneczek, zawsze pojawi Wam się powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej, bezglutenowej kuchni, którą możecie komentować na YouTubie i na blogu kulinarnym. I pamiętajcie, że odcinki są również w wersji angielskiej. Kolejna rzecz, też musimy pamiętać o tym, że chleb zakwasowy możemy dłużej troszeczkę potrzymać, 8 godzin, czasami 4. Nie trzeba cały czas Wiele zależy od stać i czekać. temperatury, od tego, jakie mamy powietrze w pomieszczeniu, Od ilości wilgotność, zakwasu, który dajemy. od ilości zakwasu. Jak damy więcej zakwasu, on szybciej urośnie. I Jeżeli od tego, mniej, jak bardzo kwaśny chleb zakwasowy lubicie. Dokładnie. My lubimy ten taki mocno przekwaszony. I pamiętajcie też, że chleb zakwasowy rośnie bardzo długo, więc długo przebywa w foremce i niestety metalowe foremki rdzewieją. Dlatego najlepiej jest robić taki chleb albo w silikonowych, albo na przykład w szklanych, a jeżeli macie metalowe i takie lubicie, po prostu włożyć papier do pieczenia. Na pewno warto eksperymentować z chlebami na zakwasie, także bawcie się dobrze, dawajcie znać, jak Wam wychodzi, jak Wam nie wychodzi, też dawajcie znać. Też dawajcie Na pewno znać, zaradzimy. Dobrej zabawy, smacznego I na zdrowie.